10 szalonych wynalazków nazistów. Miejsce 10. Krumlauf. Krumlauf to niemieckie określenie na zakrzywioną lufę. Była to specjalna nasadka na lufę karabinu szturmowego Sturmgewehr 44, która pozwalała na zmianę kierunku lotu pocisku o 30, 45, 60 lub 90 stopni. Do nasadki dołączony był peryskopowy celownik, który umożliwiał strzelcowi obserwację celu zza rogu lub z wnętrza pojazdu pancernego. Krumlauf był innowacyjnym i kreatywnym rozwiązaniem, które miało dać Niemcom przewagę taktyczną na polu walki. Zasada działania Krumlauf była prosta. Pocisk po wystrzeleniu z lufy karabinu wpadał do zakrzywionej części nasadki i pod wpływem siły odśrodkowej zmieniał swój tor lotu o odpowiedni kąt. Następnie wylatywał z nasadki i leciał w kierunku celu. Krumlauf miał też wiele wad i problemów technicznych. Zakrzywiona lufa miała bardzo krótką żywotność, około 160-300 strzałów. Zakrzywienie powodowało duże obciążenie dla lufy i pocisku, który często rozpadał się na drobne fragmenty, tworząc niezamierzony efekt śrutu. Innym problemem było to, że zakrzywienie zmniejszało prędkość pocisku i jego zasięg. Miejsce 9. Kugelpanzer. To niemiecki opancerzony wóz bojowy z okresu II wojny światowej. Uważa się, że pojazd jest jednoosobowym pojazdem zwiadowczym. Kugelpanzer to dosłownie pancerna kula. Możliwość poruszania się zapewniały jej dwa wkomponowane w bryłę duże boczne koła, a stabilizację trzecie małe kółko, umieszczone z tyłu na wysięgniku. Pojazd o średnicy około 1,5 metra ważył 1,8 tony, a jego wnętrze osłaniał pancerz o grubości 5 mm. Ochrona wnętrza była zatem symboliczna. Zabezpieczała tylko przed odłamkami i niektórymi pociskami małego kalibru. Na frontowym pancerzu umieszczono niewielką, poziomą i w żaden sposób nie osłoniętą szczelinę obserwacyjną. Napęd tej dziwnej konstrukcji zapewniał niewielki, jednocylindrowy silnik o mocy 25 koni mechanicznych. Mimo swojej prostoty, Kugelpanzer to jeden z bardziej zagadkowych pojazdów II wojny światowej. Na pewno wiadomo o nim tylko kilka faktów. Kugelpanzer powstał w Niemczech, prawdopodobnie trafił w ręce Japończyków, a wraz z końcem II wojny światowej został zdobyty przez żołnierzy Armii Czerwonej. Znany jest tylko jeden egzemplarz tego pojazdu, który obecnie znajduje się w Muzeum Czołgów w Kubince w Rosji. Miejsce 8. Schwerer Gustav. To niemieckie działo kolejowe kalibru 800 mm, największe i najbardziej kosztowne działo w historii. Prace nad działem rozpoczęły się w 1935 roku w zakładach Kruppa, a ich inicjatorem był Adolf Hitler. Hitler chciał broni zdolnej jednym strzałem niszczyć umocnienia francuskiej linii Maginota. Prace konstrukcyjne trwały jednak bardzo długo i działo było gotowe dopiero w 1942 roku. Gabaryty broni imponowały. Działo miało kaliber 80 cm, lufę długą na 32,5 metra i było osadzone na platformie kolejowej. Cały zespół kolejowy z działem i niezbędnym taborem ważył około 1350 ton, mniej więcej tyle co okręt klasy niszczyciela. Działo miało zasięg do 50 km i strzelało 7-tonowymi pociskami. Do jego bezpośredniej obsługi potrzeba było 250 żołnierzy, ale całość personelu zaangażowanego w obsługę Gustawa sięgała 2500 osób. Został wykorzystany podczas oblężenia Sewastopola w 1942 roku, gdzie okazał się niezwykle skuteczną bronią. Trafił w jeden z głównych składów amunicji twierdzy sewastopolskiej. Istnieje nieco nieścisłości dotyczących liczby wyprodukowanych dział tego typu. Planowano budowę co najmniej 2 kolejnych egzemplarzy, ale następnych dział nigdy nie ukończono. Zamieszanie wprowadzają jednak nazwy Gustav i Dora. Część źródeł traktuje je jako 2 odrębne działa, ale według innych Dora była nazwą własną, używaną przez obsługę Gustawa.
pozostała, co wskazywałoby na użycie bojowe tylko jednego egzemplarza. Działo, mimo teoretycznie ogromnych możliwości, w praktyce miało ograniczoną skuteczność, ponieważ było bardzo niecelne. Można nim było trafić w miasto, ale nie w konkretny bunkier czy budynek. Miejsce 7. Land Cruiser P-1000 Ratte. To projekt czołgu superciężkiego, przeznaczonego dla sił zbrojnych III Rzeszy, zaprojektowany przez zakłady Kruppa w 1942 i zaaprobowany przez Adolfa Hitlera. Został ostatecznie zarzucony na początku 1943 roku. Budowę prototypu rozpoczęto, ale nigdy jej nie dokończono. Ważący 1000 ton P-1000 Ratte był ponad 5 razy cięższy od czołgu Panzerkampfwagen 8 Maus. Ratte miał być długi na 35 metrów. Pojazd miał być uzbrojony w 2 działa kalibru 280 mm, zamontowane na wieży używanej na pancernikach typu Scharnhorst. Jedna z tych wież została wyprodukowana przed ostatecznym zarzuceniem projektu, a następnie użyta w baterii dział nadbrzeżnych w Norwegii. Czołg miał być również uzbrojony w pojedyncze działo 128 mm, 8 działek przeciwlotniczych Flak 38 kalibru 20 mm oraz 2 karabiny maszynowe kalibru 15 mm. Po bokach czołgu miały znajdować się po 3 gąsienice o szerokości 1,2 metra. Napęd miały stanowić 2 24-cylindrowe silniki MAN o mocy 8500 koni mechanicznych każdy, aby osiągnąć wymagane 16 000 koni mechanicznych potrzebne do poruszenia pojazdu. Ze względu na olbrzymią masę i wielkość szczura nie było możliwości praktycznego zastosowania tego czołgu. Miejsce 6. Land Cruiser P-1500 Monster. To niemiecki projekt działa samobieżnego z czasów II wojny światowej. Był największym działem samobieżnym, jakie zaprojektowano w III Rzeszy. P-1500 Monster to samobieżna wersja działa kolejowego Schwerer Gustav. Prace nad tym pojazdem rozpoczęły się w 1942 roku. Monster przebijał Ratte pod każdym względem. Jego załoga liczyła aż 100 osób. Ważył 1500 ton, miał 42 metry długości, a mające kaliber 800 mm działo prosto z zakładów Kruppa miało miotać 7-tonowe pociski na odległość do 50 km. Jako napęd miały służyć 4 silniki diesla, służące dotychczas do napędzania ubotów. Dodatkowo miał być wyposażony w 4 potężne wsporniki, służące do amortyzacji siły odrzutu. Grubość pancerza miała się wahać od 220 do 360 mm na najważniejszych elementach. Największym problemem okazała się siła nacisku na podłoże, gdyż maszyna tych rozmiarów po prostu zapadałaby się. Ostatecznie rozwiązano tę kwestię poprzez zaplanowanie gąsienic o szerokości niewiele mniejszej niż szerokość podwozia. Działo to nie wyszło z fazy projektu, gdyż już w 1943 roku projekt został zarzucony jednocześnie z P-1000 ze względu na koszty i porażki na froncie. W odróżnieniu do modelu P-1000 Ratte, do którego skonstruowano jedną wieżę, nigdy nie podjęto próby jego skonstruowania. Nieznane jest jego przeznaczenie, gdyż konstrukcja tak wielka byłaby zbyt wolna i narażona na ataki powietrzne oraz miny. Miejsce 5. Broń słoneczna. Sonnengewehr, czyli działo słoneczne, to w dużym uproszczeniu zwierciadło o powierzchni nawet 9 km², znajdujące się na orbicie, które skupiałoby promienie słoneczne i kierowało je w obranym przez hitlerowców kierunku. Według założeń miało być w stanie niszczyć całe miasta, a pierwsze prace nad nim Hermann Oberth rozpoczął jeszcze w 1923 roku. Wynalazca był święcie przekonany, że wykonanie broni
broni słonecznej jest możliwe. Projekt miał kosztować 3 miliardy ówczesnych dolarów i jedną wiązką niszczyć ponad 5000 m2 powierzchni, a nawet zagotować wody oceaniczne. Sonnengewehr krążyłby wokół planety, jak lustrzana stacja kosmiczna. Hitlerowscy naukowcy szacowali, że uda się to zrobić w ciągu 50 lat. Było to oczywiście kompletnie nierealne. Niemniej jednak w 1945 roku amerykańska prasa przekonywała, że eksperci z armii USA odkryli na terenie Niemiec dowody, czyli rysunki, że naziści z ośrodka w Hillersleben rozważali budowę Sonnengewehr, działa słonecznego. Miejsce czwarte. Działo V3. To jedna z 3 niemieckich broni odwetowych, zaprojektowanych podobnie jak latająca bomba V1 i rakieta V2 w okresie II wojny światowej. Jednakże w odróżnieniu od nich, V3 nie była rodzajem pocisku kierowanego, lecz działem, w którym prędkość pociskowi nadawały eksplozje wywołane kolejno w miarę poruszania się ładunku wewnątrz lufy. Niewielkie silniki rakietowe umieszczone były parami wzdłuż lufy. Dzięki tej nietypowej konstrukcji V3 doczekało się kryptonimu Stonoga. Jaki był cel tak dziwnej konstrukcji? W ten sposób chciano osiągnąć wyjątkowo duże przyspieszenie, dzięki czemu działo miało mieć ogromny zasięg, ponad 150 km. Działa finalnie uzyskały długość 120 metrów i mimo mniejszej długości niż zakładał pierwotny projekt, nadal pozostawały największymi działami, jakimi dysponowała III Rzesza. Swoim rozmiarem przewyższały nawet tak słynne działa jak Gustaw czy Krupp K5. Prędkość wylotowa pocisku, który ważył 140 kg, miała osiągać 1500 metrów na sekundę. Działo miało powstać tylko po to, aby całkowicie zniszczyć Londyn, zatem brak możliwości dokładnego celowania nie był wymagany. Pierwsze prace nad konstrukcją prowadzono w Polsce. W Zalesiu na wyspie Wolin zbudowano 3 testowe wyrzutnie V3. Docelowa bateria została zlokalizowana w dużym podziemnym kompleksie niedaleko Calais we Francji. W skład kompleksu miały wchodzić 2 bunkry z 25 działami 150 mm każdy, pogrupowanymi w 5 szybach po 5. Działa nigdy nie ostrzelały Londynu. Po oddaniu zaledwie 3 strzałów próbnych, kompleks został zniszczony w wyniku nalotu wojsk alianckich. Program nie został jednak zawieszony. Niemcy postanowili zbudować pomniejszoną wersję V3 i zamontowali ją niedaleko Luksemburgu. Skuteczność była jednak niewielka i oddalony o 43 km Luksemburg praktycznie nie ucierpiał. Miejsce trzecie. Horten Ho-229. To stalowo-drewniany niemiecki samolot typu latające skrzydło, wyprodukowany w 1945 roku. Zaprojektowany został przez braci Horten na podstawie ich wcześniejszego prototypu z późnych lat 30. XX wieku. Ho-229 był pierwszym na świecie samolotem wyposażonym w 2 silniki odrzutowe, co zaskakujące wykonany został w technologii stealth, co na ówczesne czasy było znacznym osiągnięciem. Jego maksymalna prędkość dochodziła do prawie 1000 km na godzinę. Prawie dwukrotnie przekraczał natomiast wymóg zasięgowy, gdyż ten wynosił aż 1930 km. Maszyna miała długość 7,5 metra, rozpiętość 16,8 metra i mogła latać na pułapie do 16 km. Po zajęciu Niemiec przez siły alianckie kilka ocalałych egzemplarzy i prototypów Hortena Ho-229 wysłano do USA, gdzie ich technologia została starannie przebadana przez amerykańskich naukowców. To właśnie w celu zmniejszenia wykrywalności maszyny zamontowano w niej wiele drewnianych elementów. Z tych względów samolot braci Horten jest niekiedy uznawany za prekursora amerykańskiego B-2 Spirit. Jako ciekawostkę można dodać, że Horten Ho-229 był jedną z niemieckich Wunderwaffe, lecz tak jak większość hitlerowskich cudownych broni, nie wpłynął na wynik II wojny światowej. Ze względu na bardzo unikatowy wygląd, Horteny miały wpływ na rozwijające się wówczas teorie o UFO. Miejsce drugie. Die Glocke.
Die Glocke po niemiecku oznacza dzwon, a w języku angielskim nazywany jest The Bell lub Nazi Bell. Ta eksperymentalna broń nazwę zawdzięcza wyglądowi zewnętrznemu, okrągłej, masywnej podstawie, obudowie w kształcie dzwonu i metalowej końcówce. Średnica podstawy wynosiła około 2 metry, a zbudowana była prawdopodobnie z ołowiu, ewentualnie z innego ciężkiego metalu. Obudowa o nieco mniejszej średnicy miała kształt cylindra, zakończonego czymś w rodzaju półsferycznej kopuły, o promieniu równym promieniowi cylindra. Teoria głosi, że naziści rozpoczęli budowę Die Glocke w ramach prac nad Wunderwaffe, czyli cudowną bronią, która miałaby pozwolić Hitlerowi na wygranie wojny. Powstało wiele opisów i teorii opisujących to urządzenie. W jednym z nich jest napędem antygrawitacyjnym, w innych latającą samodzielnie jednostką bojową, a w jeszcze innych jest nieokiełznanym generatorem dziwnych pól energetycznych. Według propagandy hitlerowskiej, rozpowszechnianej pod koniec wojny, Die Glocke miało być nazistowskim urządzeniem podróżującym w czasie lub okultystyczną bronią opartą na technologii wykraczającej daleko poza wszystko, co ludzkość była w stanie wyprodukować. Najbardziej wiarygodną wersją Die Glocke jest ta, w której jest to napęd do pojazdu powietrznego Haunebu. Miejsce pierwsze. Haunebu. To określenie statków latających w kształcie dysku wyposażonych w napęd antygrawitacyjny, skonstruowanych podczas II wojny światowej przez niemieckich inżynierów dla sił powietrznych III Rzeszy, mające być jednym z projektów Wunderwaffe. Statki rzekomo produkowano w fabrykach Skody w Pradze i w Górach Sowich. Haunebu miał być pojazdem załogowym. Napędem miało być urządzenie działające w sposób zbliżony do żyroskopu, na zasadzie pierścieni obracających się z bardzo dużą prędkością. Najbardziej zaawansowaną wersją miał być prototyp Haunebu 3 o średnicy około 70 metrów z 32-osobową załogą i mogący rozwijać prędkość 10 machów. Projekty latających dysków zaczęto opracowywać w latach 20. XX wieku w Niemczech. Pierwszy statek latający Haunebu rzekomo miał wznieść się w powietrze latem 1939 roku, a pod koniec wojny Haunebu 3 miał wzbić się aż do stratosfery. Przed samym końcem wojny statki miały być przetransportowane ubotami na Antarktydę, do tajnej bazy w rejonie Nowej Szwabii. Według najbardziej szalonych teorii, na Antarktydzie naziści kontynuowali pracę nad operacją wysłania Haunebu na Księżyc w celu zbudowania bazy Schwarze Sonne po ciemnej stronie Księżyca, aby odbudować tam potęgę III Rzeszy i ponownie zaatakować Ziemię.